Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling coherently into a microphone. Why? Well, just because I can, and I continue with The Witcher 3 Blood and Wine. Now, I will do side content now, because I'm actually pretty close to the ending of this DLC when it comes to the main story, so I would rather take care of all of the side content before engaging in that. There isn't that much of it. I think I should be done in an hour or two. So I'll sleep at Corvo Bianco for the refresh of all of the bonuses. I bought a bunch of paintings, so I might see what they look like. And added to the tower at sundown, ruins of an old fort. You know what? I will troll Ciri by placing her portrait, which she hates. That was done in her childhood. As you can see, she's not very happy with being portrayed. Dziękuję, że pozwoliłeś mi zostać. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam tak szczęśliwa. Do zobaczenia. Uważaj na siebie, Wiedźminie. Pamiętaj, że zawsze będzie czekała na ciebie ciepła strawa. Better yet, let's do it like that. Where's mine?
Okay, so let's go visit some of those question marks. Zmieczami Ależ na mi plecach. się ręce Pomóż nam. trzęsą. Zobacz, tam są potwory. Ty, wyglądasz na rycerza. Spójrz, tam się wykluły jakieś monstra. Ty, z mieczami na plecach. Pomóż nam. Zobacz, tam są potwory. Yeah, I know. Ty, wyglądasz na Ciekawe, rycerza. czy Spójrz, Ciamfanelli da mi tam się kredyt. wykluły jakieś monstra. Are there more of them? Siedlisko skolopendromorfów. Powinienem je zniszczyć. Where's the guy? Ciekawe, czy Ciamfanelli da mi kredyt, jak oddam żonę w zastaw. My, tędego, dziękujemy. My, tędego, dziękujemy. Okay, so it wasn't one of the quests, it was just like a side activity. Okay, I'll do those now. Or I guess those first. Ależ mi się ręce trzęsą. Mapa wskazuje na miejsce, w którym teraz płynie rzeka Saint-Retour. To tam musiała być ta Dolina Dziewięciu. Trzeba to sprawdzić. Okay, so that's near the Elven Ruin that I've already been in. You know what, I'll clear a couple of those and then I'll go back there. So I have a lot of unused skill points. It would be good to take care of that as well before the game ends. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć.
cisza! No i co? Atak! Atak! Dzięki ci, przyjacielu, za ocalenie mego zakutego rycerskiego łba. Witajcie! Orders on dried parchment. Lads, some knights errant wandering our turf. Bad enough Quail said his Nilfgaardian boyfriend left her us. Now we've got this idiot to deal with. But don't get too elaborate about it. No raping or impaling or eye gouging or whatnot. Just cut off his head and get out. Na honor! Oto Wiedźmin, który nas od zgryzot wybawi! Zaraza. Powieszę sobie swój łeb w środku. Perfume-laced journal. Fragment of a journal laced with perfume smelling of bergamot, jasmine and cedar. Finally, I found a solution. For the Imperial Dramatic Examinations, I shall reenact Elsa de Longre's most famous role, her final performance, the one when she died on stage. The most perfect actor of the act that has ever been acted. They will be forced to advance me. This role is too difficult. My teacher is still not pleased. Perhaps I simply lack the talent. It's hard to measure up to Elsa's legend. I know what I was missing. I must feel the role, recreate the entire evening at the amphitheater with candles, wine, the works, just like Elsa once did. The owner of the place might provide her the help I need. They say that Elsa spent nearly her entire life there. Folks claim that the amphitheater is haunted, and that is why no more plays are performed there. Apparently, anyone who has tried to act out Elsa's scene on that amphitheater stage has died in mysterious circumstances, old wives' tales. If it is haunted, I believe Elsa's spirit will give me its blessing. Tonight I set out. I have prepared candles and acquired 2 bottles of the very same wine Elsa drank right before her death. I will rehearse and rehearse and rehearse until I at last feel and believe indeed that I am Elsa. The day now dies. It collapses into itself, as does my soul. Darkness like a stifling vapor shall soon swallow me. No, now I am at last ready to renew the memory of the ghosts in my heart. I shall lit the candles. Let the first flicker for the lad, a mere child, who was smitten and perished on the field of battle at noon without a murmur. Let now the second flicker for he who wished to fetch me a jewel from the bottom of a well and never surfaced to see the light of the world again. Let the third flicker for the husband, handsome as a statue, cold as stone, who left me alone and in darkness and departed. Anonymously he died in the woods, he perished. Let the fourth flicker for he who loved so beautifully, so heatedly delighted, and in this fire was consumed. Let the fifth flicker for you, my beloved, my companion, my hapless husband racked by disease, will lie in the earth most shallowly of all the candles now flicker, so lovely, so bright. Men, boys, husbands, mine all. I love you to the last. Now behold the wine. I drink it, and with it I sanctify your memory. Wygląda na to, że dziewczyna zagrała zakreśloną scenę.
i umarła. A może coś się zabiło? Ciekawe, co się stanie, kiedy odtworzę tę scenę. Chyba muszę cofnąć się po jej śladach, a potem zapalić świeczki w tej samej kolejności. So that's the last one. Then she went there. So that's the second to last. Gotowe. Teraz muszę wypić wino. Skeletons. To be honest, I think that's a unique enemy. I don't think you fight skeletons anywhere else. Maybe underground? Coś tu jest. Powinienem użyć oka. Nope, that wasn't it. Discovered journal. The journal is falling apart from age. Only a few entries can be deciphered. We only have a few days left before the premiere. They say Duke Roger and his favorite, Countess Destachère, will be in attendance. The role, it shall be my magnum opus. I feel no stage fright or nervousness about my upcoming performance, but I am terrified by her, Annika. She turns Chardonnay red with jealousy as soon as we step on stage together. Is it my fault that she is that provincial actress, an elf to boot, is not as talented as I? Does she truly expect
Her hatred of me is near palpable and terrifying. I spoke to the director about this, but I think he did not take me seriously. He is too absorbed in the premiere, which is approaching rapidly. Annika has been rooting around in my things. She read this journal. I caught her red-handed sitting in my room. I am horrified by how I reacted. I exploded naturally, screamed at her at first, but a single look from her froze that scream in my throat with fear. I must take my most valuable possessions and hide them in the amphitheater. I shall now wear the key to my chest on my person at all times, hanging it from this necklace the jeweler made for me. It gets worse and worse. I fear that she wishes to kill me. I feel an itch in my back. Pressing her dagger? Or perhaps this itch in my throat, is that her as well? Shall it be poison then? Very theatrical of her either way. Gods, I swear, if this despicable creature does anything to hurt me, I shall turn this amphitheater into an earthly hellscape. Okay, so it was actually not possessed by the ghost of the elf. It was in fact possessed by a ghost of a human actor who got killed by an elf.
Ten, kto okradł grób profesora Moreau, musiał w nim znaleźć coś, co uaktywniło portal wejściowy. Ciekawe, jakie niespodzianki mnie tu czekają. Wygląda na to, że oprócz mnie ktoś tu jeszcze jest. Ktoś bardzo szczupły. Nie przecisnę się tędy. Muszę znaleźć inną drogę. Piki wystające z ziemi. Ktoś tu ma słabe poczucie humoru. Jesteś paskudny. Zakrwawione bandaże. Ktoś tu opatrywał rany. Pewnie zranił się, próbując wspinaczki. Cóż, przynajmniej udało mu się uniknąć panter. It's actually pretty funny. The number of times I've died by falling into, deep crevices probably, could probably lend itself quite nicely towards like a compilation. Zakrwawione bandaże. Ktoś tu opatrywał rany. Pewnie zranił się, próbując wspinaczki. Zakrwawione bandaże. Ktoś tu opatrywał rany. Pewnie zranił się, próbując wspinaczki. Cóż, przynajmniej udało mu się
uniknąć panter. Professor Moreau's diary. Since certain suspicious individuals have begun hanging around outside of my laboratory, I have been forced to implement additional security measures. I suspect they are but common criminals looking for something shiny to steal, and have no real interest in my research, but better safe than sorry. Furthermore, on the advice of an engineer acquaintance of mine, I have decided to secure the premises with simple mechanical apparatus. In one of the rooms along the road to the laboratory, I have installed a mechanism for locking and unlocking the doors, which is operated by pressing 4 protruding stones placed up high upon the walls. I can bypass this lock with ease using a simple spell, but a common thief will be faced with a double challenge. First, he must notice these stones, puzzle out their purpose, and then he must find a way to press them. Mogłem się tego spodziewać. Ten, kto tu był przede mną, musiał wspiąć się na tę ścianę i ominąć pantery. Niezły sprzęt. Chciałbym mieć coś takiego. No jasne. Zamknięte. Według zapisków, które znalazłem, żeby przejść dalej, powinienem nacisnąć jakieś 4 wystające kamienie. Spróbuję dosięgnąć ich z kuszy. I was thinking more about Ard. I'm not sure if the crossbow would have enough force to press in a pressure plate like that. Interesujące miejsce. Wygląda, jakby ktoś starannie je zaprojektował. Powinienem się tu rozejrzeć. Nie sądzę, żeby te gargulce chciały mi udzielić jakiejś pomocy. No tak, mogłem się domyślić. Wspaniale. Portale. Robi się coraz lepiej.
Jestem w punkcie wyjścia. Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Zaraza. Jestem w punkcie wyjścia. Zaraza. Znowu źle. Może jest tu gdzieś jakaś wskazówka. Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. It's probably something not obvious. Tutaj Moro musiał mieć swoje laboratorium. Kryształ. Powinienem włożyć go do megaskopu. Brakuje 2 kryształów. Teraz wystarczy wybrać któryś z wpisów. Okay, I'll wait for... Oh, I can't. I must pick them. Okay. Can't exit. Jule 1102. Rozpoczynam mój wielki życiowy projekt. Ważniejszy niż cokolwiek, nad czym dotychczas pracowałem. Bo dotyczy mnie osobiście. Mnie i mojego syna. Kiedy 15 lat temu zostałem napadnięty przez leśną bestię i ocalił mnie Wiedźmin, nie sądziłem, że za ratunek przyjdzie mi zapłacić losem własnego syna. Gdybym mógł cofnąć czas, wolałbym wówczas zginąć, niż oddać mego jedynaka Wiedźminom. Ale stało się. A w dniu, gdy Geralt został zabrany, ja postawiłem sobie za punkt honoru, że go odzyskam. Dziś, po latach badań i przygotowań, wreszcie stworzyłem maszynę, dzięki której jestem w stanie badać mutacje. Jeśli bogowie będą mi sprzyjać, uda mi się też je cofnąć i przywrócić Jeroma normalnemu życiu. A więc profesor chciał cofnąć wiedźmińskie mutacje, a nie uczynić je silniejszymi. Ciekawe, czy mu się udało. I co to znaczy dla mnie? Obserwacja 30. Mutacje nie następują od razu. Co ciekawe, nie tyle chodzi o to, że rozwój następuje w miarę upływu czasu, ale raczej o to, że aby mutacja postępowała, konieczne jest nieustanne podawanie odpowiednich mutagenów. Obiekt nie znosi tego najlepiej, ale znalazłem sposób, żeby uczynić mutacje mniej inwazyjnymi. Dodaję do bazy mutagenu białko ze zmutowanych jaj skolopendromorfów. Trzymanie ich w oszklonym terrarium powoduje, że nie osiągają dużych rozmiarów. Z kolei same jaja wyglądają zaskakująco ładnie. Zmutowane dają piękną poświatę. Miejmy nadzieję, że metoda z użyciem jaj na dłuższą metę nie wykaże znaczących skutków ubocznych.
To już ostatni wpis. Lata badań, prac, wyrzeczeń i nic. Wszystko na marne. Nie udało mi się osiągnąć zamierzonego celu. Wszystkie mutacje, którym poddałem moje obiekty, okazały się nieskuteczne, kiedy zastosowałem je na Jeromie. To, co miało wyleczyć go z wiedźmiństwa, wrócić go normalnemu życiu, tylko pogłębiło jego mutację, czyniąc go jeszcze szybszym, silniejszym, jeszcze bardziej nieludzkim. Mój syn już na zawsze będzie wiedźminem. Poległem. Czas opuścić to miejsce i wrócić do domu, do Lidii. Może zechce mnie przyjąć z powrotem. Przepisy i mutageny zostawiam tutaj. Niechaj rozsypią się w proch, tak jak moje marzenia o odzyskaniu syna. A więc ostatecznie profesorowi nie udało się odwrócić skutków mutacji, tylko je poszerzyć. Szczęśliwie dla mnie. Z zapisków na kryształach wynika, że profesor próbował odwrócić skutki wiedźmińskich mutacji, ale jedyne co osiągnął, to ich wzmocnienie. Jako bazy do mutagenów używał białka skolopendromorfów. Powinienem się za nim rozejrzeć. Domyślam się, że ten człowiek nie trafił tu z własnej woli. Intrygująca maszyneria. Tylko jak ją uruchomić? I read that actually about the scolopendromorphs. Teraz wystarczy wybrać któryś z wpisów. Obserwacja 22. Mimo zaaplikowania większej niż zwykle ilości substancji toksycznych, obiekt nie wykazuje objawów przedawkowania. Sądzę, że jest to jeden z objawów mutacji, a więc mały sukces. Dzięki tej mutacji Jerome prawdopodobnie lepiej zniesie odtruwanie. Obserwacja 58. Czasem niepowodzenie jest początkiem sukcesu. Odkryłem metodę, dzięki której da się zastąpić jeden typ mutagenu innym, dodając do niego odpowiednie składniki. To wielki dzień dla nauki. Poza tym zauważyłem, że po dzisiejszej dawce mutagenów obiekt był bliski śmierci. Jednak nagle odzyskał przytomność i siły. Oczywiście nie w pełni, ale można powiedzieć, że wrócił do życia. Trudno powiedzieć, czy to wynik mutacji, czy też czysty przypadek. Trzeba będzie przeprowadzić więcej badań. Wystarczy już tego oglądania. To pewnie tutaj Moro przetrzymywał swojego syna. Smutne. Ładna biblioteczka. Większość to księgi o mutacjach i genetyce. Witcher mutations in Introduction to Research. Before embarking on any consideration of the mutations undergone by Witchers, let alone researching them, one should be aware of the specific physiology and biochemistry of these individuals. The transformations they experience during the trial of the grasses, which are widely considered to be irreversible, cause Witchers to become infertile, while significantly increasing their physical strength and sharpening their senses. The process also deprives Witchers of emotions and human reflexes.
Although information about the Trial of the Grasses and other transformations to which young adepts at the Witcher craft are subjected is strictly protected by Master Witchers and Witcher Sorcerers, Ludovic Celestin of Barnard claims the albumen of grey scolopendron wolves, the strain of the giant centipede more commonly known as Pale Widows, constituted the basis of Witcher mutagens. However, all research confirming this theory has been lost. Spreparowane narządy. Mam nadzieję, że ich poprzedni właściciele nie byli przymuszeni, żeby je oddać. Okay, there's a portal here. There's also a hole in the wall right here. Wybacz, ale potrzebuję twoich jaj. To be honest, this strikes me as a very irresponsible thing to do. To just subject yourself to some kind of an experiment on the off chance that it might help you. Might as well kill you, though it clearly did happen to some other people. Intrygująca maszyneria. Raczej nie ma sensu się tu pakować. Muszę zdjąć pancerz i zostawić broń na zewnątrz. Najwyższy czas się przekonać, że mutageny profesora podziałają na mnie tak, jak na jego syna.
unlock the mutation system. Mutations let you gain new capabilities, increasing your advantage over normal men and giving you an added edge in killing monsters. Learn more, enter the character panel. So, how do I... mutation research. To use mutations, you must first research them. To do this, choose one of the available mutations. Toxic blood. Each time you are injured in melee, the attacking opponent receives 3% of the damage point for every point of toxicity. For mutations research to finish, you must devote a number of ability points and mutagens to it. Choose one of the advanced mutations. To develop advanced mutations, you must first develop other, more basic ones. Information about this can be found in the mutation's description. Mutation has been researched. Enter to activate it. Only one mutation can be active at a given time. The strengthened synapses mutation improves automatically when you develop other mutations. As it does, it unlocks additional ability slots. Press escape to return. To see which mutation is currently active, open the mutation panel or character panel. The strengthened synapses mutation improves automatically when you develop other ones. As it does, it unlocks additional ability slots. Thanks to the strengthened synapses mutations, you have an extra ability slot. The color of the ability you activate in the extra slot must match the color of the active mutation. Advanced mutations, distinguished by their yellow color, require multiple types of mutagens, but allow you to use abilities from combat science or the alchemy group. Okay, so I have quite a few of those ability points, so I might as well... I guess I would go... What are the endpoints that are cool? When vitality becomes 0, you become temporarily invulnerable. That's pretty cool. Upgrades to science, crossbow, blah. Nobody cares. Applying critical effects to opponents activates some random decoction. Alright. Yeah, I think I'll get the Undying. Like it's a straight up upgrade over the Undying perk. Greater red mutagen, which I should have enough to just do, right? Oh, it requires this. Okay, so I might not have enough ability points after all. I guess we'll see. Yeah, I do not. Start of combat. Okay, this is like a bonus first, but third then has a drawback. I don't quite care about that.
I guess I will take this, but I'll need to get to this eventually. Like, do I care about the other ones? Is the question. Each adrenaline point decreases damage received by 15%. This is pretty cool as well, just in terms of survivability. But I'll take this first because I want to know how much this requires. So what it is that I'm missing exactly? 2 greater red mutagens. Okay, so it requires 7 ability points. To be honest, I'm not sure if I'll even get that many. Probably not. So in that regard, I kind of done goofed, because I should have gone for this. I would at least use it. I'm not super enamored by this. Each blow dealt by a weapon. The bonus is lost if you take damage. Yeah, that's not going to happen. I guess I'll take this. Each point of toxicity increases damage dealt by swords and sign intensity. Yeah, kinda done goofed. Oh well. So I have 2 bonus alchemy slots, which is cool. I guess it's at the very least an excuse to use more potions. Leave Professor Moreau's laboratory. Yeah, but there's a portal. Is that the portal to the outside simply? Niby zasilające portfel. Nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków. Okay, are any of my side quests nearby? Oh, I will do this first. Because obviously I can just talk to the hermit and be done. But I'll talk to him next time, because this episode has been long enough. So that's all for this one, and I will see you in the next one. Bye!